Dzień dobry, witam Was wszystkich serdecznie na moim kanale. No niestety, jeszcze mnie nie zamknęli, no ale ten pasek jest taki teraz modny, także go dodałem. Minęło 10 lat, odkąd zostałem posiadaczem pierwszego pająka. Chciałbym Wam go dzisiaj pokazać i tak w skrócie opowiedzieć, jak to wszystko się u mnie zaczęło. Tak postanowiłem sobie, że zrobię sobie taką pamiątkę na 10-lecie. No, czy zrobię na 20, nie wiadomo, bo to już będę miał 61 lat i nie wiem, czy będzie mi się chciało. Dokładnie 1 lutego 2015 roku zostałem posiadaczem tego pudełka wraz z zawartością. Byłem na dworcu głównym w Szczecinie. Było -9, wtedy pamiętam dokładnie. No i coś takiego otrzymałem od ludzi, którzy go zostawili, po prostu porzucili go przy dworcu głównym w Szczecinie, ponieważ kierowca nie chciał ich wpuścić do autokaru. Także mówię, przygarnę. No i zabrałem to do domu. Przywiozłem do domu. W środku była taka mała, włochata kuleczka. Potem okazało się, po kilku dniach zaniosłem tego pająka do sklepu zoologicznego. Okazało się, że jest to dorosły samiec Grammostola porteri teraz. Wcześniej to było Rosea. No i postanowiłem trzymać, ponieważ pani w sklepie powiedziała, że ten pająk jest dorosły, niedługo padnie. Ja powiedziałem, że no, uratowałem mu życie. Na dworzu był w -9 stopniach. Kupiłem mu oczywiście piękne terrarium. Wszystkie rzeczy, jakie były potrzebne do tego terrarium. Postanowiłem, że będę go trzymał aż do jego śmierci. Terrarium zrobiłem z LEDami w środku, także było wszystko na bogato. No i w sumie generalnie u mnie żył ponad 2,5 roku. No ale jeżeli pani powiedziała w sklepie, że ten pająk niedługo zdechnie ze starości, postanowiłem, jak już miałem takie ładne, zrobione terrarium, wtedy uważałem, że jest piękne, najładniejsze. Postanowiłem kupić sobie drugiego pająka, że po prostu jeżeli ten zdechnie, żeby nie było terrarium puste, żebym nie musiał tego wyrzucać czy do piwnicy chować. Postanowiłem, że kupię sobie drugiego pająka, który będzie już ze mną na jakiś czas, ponieważ już zacząłem dużo o tym czytać, że te pająki tam żyją 20-25 lat. Zamówiłem sobie z Niemiec samiczkę. Wtedy to nazywała się Brachypelma smithi, teraz jest Brachypelma hamori. Miała wtedy chyba jakieś 4,5 dc. Kosztowała no, jakieś 4 razy tyle, co w Polsce. No ale wtedy jeszcze tak w Polsce nie było możliwości zakupu takiego pająka. Nie było Facebooka. Znaczy no był, ale tam nie było żadnych takich grup popularnych, wszystko na terrarium.pl. Trzeba było szukać, pisać z ludźmi, no i nie były do dostania. Dlatego postanowiłem, że będę miał pająka. Były dostępne w Niemczech, zamówiłem sobie i przyjechał do mnie z Niemiec. Pająka mam do dzisiaj, zaraz Wam go pokażę, jak wygląda, jak teraz jest duży. No i jak już miałem tego pająka, postanowiłem, co on tak będzie sobie sam siedział, zrobię mu towarzystwo i oczywiście zrobiłem drugie terrarium i sprowadziłem sobie, to już z Polski, przez Allegro, wtedy już wszystko na legalu można było jeszcze kupować. Kupiłem sobie geniculatę. Także już miałem 2 pajączki, które oczywiście się obydwa się zakopały, no i ich nie widziałem przez jakieś 2 miesiące. Ja mam to wszystko tak w skrócie, chcę powiedzieć jak najszybciej, żeby Was nie zanudzać. Postanowiłem mieć kokon, dopuścić pająki.
Dużo osób mi doradzało: Tomek, weź tam się za jakieś łatwiejsze gatunki, za tańsze, na pierwszy raz, żebyś chociaż z tym kokonem jakoś ogarnął, żebyś się wszystkiego nauczył. Ja powiedziałem nie. Brachypelma i koniec. Strasznie długo mi to zajęło dopuszczanie. Robiłem wszystko to tak jak na filmach na YouTubie, aż w końcu wyszedł kokon. No i co z tym kokonem zrobić? Nie miałem pojęcia, jak to wszystko ogarniać. Mieszkając za granicą, poprosiłem mojego kolegę, który przyjechał do mnie z Polski. No trochę to jest śmieszne, no ale tak już taki, no tak wyszło. No i odebrał mi ten kokon. Ja się sam bałem odebrać ten kokon. Otworzyliśmy, no i było jeszcze za wcześnie. Został otworzony za wcześnie. Dlatego kolega mi go zaszył nitką, pocerował, no i czekaliśmy jeszcze, chyba wtedy, nie pamiętam dokładnie, 2 tygodnie. No i już przez wideo rozmowę otwierałem ten kokon sam. Oczywiście już go do samicy nie dałem. Został sam w terrarium. I po otworzeniu wyszło, że jest wszystko ok. Trochę tam było zepsutych jajek, trochę było padniętych, no ale w sumie ponad 900 sztuk zdrowych L1, jak to się mówi, dochowałem się. Jak już miałem 2 pająki jakiś czas, zacząłem kupować różnego rodzaju, bo nie było tyle zdjęć jak teraz w internecie. Tam, jeżeli jakiś tam szukałem jakiegoś pająka, było 1-2 zdjęcia i to takie jakościowo złe te zdjęcia były. Dlatego postanowiłem, że będę sobie kupował pająki, żeby je dobrze obejrzeć, jak to wygląda, jakie tam były z nimi trudności w hodowli. No i wpadłem na internecie na piękne zdjęcie. Już nie pamiętam, czy to było na polskim internecie, czy na niemieckim. Piękne zdjęcie niebieskiego pająka. To się okazało, to po prostu była Brachypelma vagans. Wtedy jeszcze. Także bardzo chciałem mieć tego pająka. Potem się okazało, że to po prostu tak na zdjęciu wyszedł ten pająk, no ale oczywiście w późniejszym czasie miałem. Fajna sprawa była z tym pająkiem też, bo był taki agresywny. Moja Brachypelma pierwsza i geniculata były takie bardziej wolniejsze, słabsze w doskoku do mnie, a vagans tak mi się trafił, że atakował, rzucał się i stawiał się. No i co? I tak się zaczęły moje początki. Potem coraz więcej pająków, coraz bardziej rozbudowywałem moją hodowlę. Pewnego dnia już miałem tyle pająków, że już musiałem wybrać, w które chcę iść. No i po naradach z moim kolegą postanowiłem, że zostawiam sobie tylko brachypelmy, a resztę pająków będę po prostu pomału wysprzedawał, żeby zrobić miejsce na ładne terraria dla wszystkich moich braszek. Oczywiście rozmnożenia mam też, balfolii rozmnożyłem, kilka razy rozmnożyłem wersji. Udało mi się rozmnożyć, także za każdym razem jak wrzucałem samca do samiczki, udany miałem kokon. Także tam miałem jakieś tam też z innymi pająkami do czynienia. Także fajnie to wyszło. Później wynajęłem mieszkanie pod hodowlę. No i się zaczęło. Jakoś tak wyszło. Miałem szczęście, że powychodziło kilka kokonów. Wtedy jeszcze nie było tych penset miękkich. Musiałem prosić kolegów, żeby mi pomagali. No i pędzelkiem takim dla dzieci do malowania w szkołach każdego pajączka żeśmy wrzucali do kliszówki. Były takie przypadki, że po prostu za późno odebrałem kokon. No i co? No i te pajączki rozsypały się po całym mieszkaniu. Było łapanie. Najgorzej to było właśnie z Nikaragua. W sumie żeśmy wyłapali ponad 500 coś sztuk. No ale już potem byłem taki zmęczony tym wszystkim, że
po prostu włączyłem odkurzacz, bałem się, żeby to do sąsiadów nie poszło. Podejrzewam, że tam żadnego do odkurzacza nie wpadł do odkurzacza, ale no, odkurzyłem dobrze mieszkanie, żeby nic tam się nie dostało do sąsiadów. No i to tak trwa przez ostatnie 10 lat. Mam trochę, jak to się mówi, doświadczenia z tymi pająkami. Mam nadzieję, że jak to się mówi, nie wygaśnie te hobby czy pasja we mnie, bo z tego co widzę, wiele osób już kończy z terrorystyką z moich znajomych. Wysprzedają, oddają pająki. Mam nadzieję, że mi się to nie przytrafi. Robię, jak wy sami widzicie, filmy na YouTubie. Nie robię tego dla kasy, dla zasięgów. Po prostu uczę się robienia tych filmów, montażu tego. Długo mi to zajmuje czasu, ale trochę chcę też wam coś pokazać, tego co inni nie pokazują. Trochę tam się czymś pochwalić, powiedzieć wam, doradzić. Także mam nadzieję, że to, co robię, podoba się wam na filmach. Wiecie o tym, że mieszkam za granicą i zasięgi mam strasznie małe. Po prostu wiele osób do mnie pisze, mówi, weź te wszystkie filmy, przejdź na kanał YouTube polski. Ja zakładając kanał na YouTube nie miałem pojęcia, że to jest jakaś różnica i w tym momencie niemiecki YouTube widzi, że ktoś udostępnił film w obcojęzycznej mowie, no i nie promuje go, także wiem o tym, że subów tutaj za wiele nie mam, mało mam oglądających, ale robię to dalej dla dzieciaków. Wiem, że dużo dzieci mnie z rodzicami ogląda, lubią oglądać moje braszki. No i co? No i chyba tyle. Chciałem wam pokazać jeszcze kilka moich pająków, które ostatnio przekładałem, czyściłem interaria. Wiem o tym, że na YouTubie największe zasięgi robią filmy z karmienia, także pokażę wam kilka moich pajączków, które właśnie nakarmiłem. Terrorystyka, czy raczej powiedzmy pająki, dużo mnie nauczyło to trzymanie pająków, ponieważ wiem, jak ludzie postrzegają mnie, nie będący w temacie, że co ty pająki trzymasz. Także od momentu, wiem jakie są komentarze i od momentu, kiedy mam pająki, po prostu przestałem oceniać innych ludzi, których nie znam. Nie mówię o nich źle, ponieważ wiem, jak to wszystko się odbywa w moją stronę, że osoby, które nie są w temacie, krytykują to, co robię i uważam, że to jest taki fajny, jak to powiedzieć, przekaz dla osób, żeby po prostu nie oceniali osób, których nie znają i uważam, że naprawdę udało mi się, że mam te pająki, tą moją pasję, to moją hobby. Będę to jeszcze chyba rozkręcał mocniej. No zobaczymy. Na razie jest jak jest. I co? Zapraszam was do karmienia moich pająków.